Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj dni od 19 lipca do 21 lipca i nim przejdziemy do raportu wojennego, wielka prośba do Was o wsparcie tego kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Przypominam, że jest możliwość zostania patronem, patronką tego kanału. Możecie być współtwórcami tego kanału i za to Wam bardzo dziękuję. Natomiast polecam moją ostatnią rozmowę z Krzysztofem Wojczalem. Bardzo Wam polecam i zaczynamy raport wojenny. Przechodzimy na mapę Ukrainy. Nim przejdziemy do omówienia tego, co się stało na Ukrainie w tych dniach, mamy tutaj już informacje o tym, jak Rosja reaguje na temat zerwanej umowy zbożowej. Informacja Putina odnośnie tego, że każdy statek będzie potraktowany, jakby przewoził kontrabandę wojskową, czy kontrabandę będzie jako cel wojskowy, że każdy statek będzie celem wojskowym, czy będzie tak postrzegany przez stronę rosyjską, świadczy o pewnej determinacji. Natomiast wiemy, i to się pojawia, że w ciągu tych 2 dni mamy intensywne ataki na właśnie, na co? Na Odessę, infrastrukturę portową, magazynową, która tutaj służy stronie ukraińskiej. Natomiast wiemy, że Rosji bardzo zależy na tym, żeby tutaj ograniczyć właśnie możliwości wysyłki tego, co jest najcenniejsze dla Ukrainy, czyli zboża. Celem, jak powiedziałem, był terminal zbożowy, uszkodzony port, skład ropy, natomiast wiemy też o uszkodzeniach w ambasadzie chińskiej. Prawdopodobnie ambasada czy konsulat, ale dość rozbudowany i tutaj też są pewne podejrzenia, że uszkodzeniu uległo system rozpoznawczy i system szpiegowski Chin, ale tu możemy tylko domniemać. Natomiast Rosja nie zaprzestanie. Ciekaw jestem reakcji. Pojawiła mi się gdzieś tam informacja odnośnie tego, że może statki będą wypływały w konwojach pod banderą ONZ-u, więc bardzo ciekawi mnie to, jak to w ogóle będzie wyglądało. Bo przecież jak wiemy, Rosja jest członkiem stałym ONZ-u i Rady ONZ i tutaj czy to pchną, czy nie pchną, no będzie bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast też jestem bardzo ciekawy zachowania Turcji, która tutaj już wcześniej deklarowała, że jej okręty marynarki wojennej będą konwojować, czy będą osłaniać te statki ze zbożem. Natomiast Rosja chyba zdaje sobie sprawę, dlatego atakuje właśnie cele w porcie, w Odessie. No, pytanie, czy będzie też atakowała inne rejony, bo wiemy, że przecież nie tylko z Odessy, ale i też z portów rumuńskich. Rumunia pomaga tutaj Ukrainie. Będzie tutaj to w jakiś sposób zakłócane przez Rosję, tego nie wiemy. No, generalnie jest bardzo ciekawa nitka, więc tutaj no, wszystko przed nami. Natomiast drugą ciekawostką jaka się wydarzyła, mamy tutaj informację o zatrzymaniu Girkina, jak wiemy. No i ta postać, która od wielu miesięcy krytykowała poczynania rosyjskiej armii, rosyjskiego dowództwa, szczególnie tutaj właśnie samego ministra obrony oraz szefa sztabu Gerasimowa i Szojgu, oczywiście, bo ich mam na myśli. No, pojawiła się dzisiaj w piątek informacja o tym, że zostali aresztowani za ekstremizm. Więc tutaj naprawdę ciekawe rzeczy się pojawiają odnośnie tego Girkina, bo naprawdę wygląda to dość ciekawie. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Wiemy, że zostali zatrzymani Girkin i Kwaczkow, dostali zarzuty działań utrudniających specoperacje. No i teraz pytanie, jak to będzie wszystko się dalej rozgrywało. Zostali wywiezieni nie wiadomo gdzie. O całej sprawie poinformowała żona Girkina, która tutaj poinformowała o aresztowaniu. A jak wiemy, no
i w Rosji jest wszystko możliwe, więc może Girkin trafi na front, albo ubierze mundur i będzie znowu na jakiś checkpoincie stał. To wszystko przed nami. Natomiast jeżeli chodzi już o raport wojenny, przejdziemy do omówienia tego, co się na froncie dzieje. Więc zaczynamy odcinek Swatowe-Kremienna, potem odcinek Siewierski i Bachmucki. Zaczynamy. Jesteśmy na odcinku północnym Swatowo-Kremienna. Jeżeli chodzi o ten rejon, mamy tutaj walki, szczególnie na północy, w rejonie Masutiwki oraz Sękiwki. Strona rosyjska prowadziła te działania ofensywne, ataki ze wsparciem artylerii. Zostały one odparte, nie uzyskali tutaj żadnych sukcesów wojska rosyjskie. Ataki w rejonie Kuzemiwka, Nowosilewskie. Wiemy, że Rosjanie uzyskali tu niewielkie powodzenie. Pytanie, bo pojawiły się informacje, że Nowosilewskie jest w szarej strefie, nie wiadomo co się tam dzieje. Natomiast nie ma potwierdzeń zdobycia tej miejscowości przez wojska rosyjskie i generalnie ten odcinek północny i środkowy, mimo działań rosyjskich, nie przejawiają tutaj jakiejś wielkiej ofensywy. Wypowiadał się rzecznik dowództwa zgrupowania Wschód Ukraińskiego, że Rosjanie nie mogą uzyskać tutaj inicjatywy, nie mają tutaj inicjatywy i strona ukraińska dość mocno tutaj się broni, mają tu rozbudowane pozycje obronne, więc tutaj jak najbardziej Rosjanie mają problem. Jeżeli chodzi o odcinek południowy, przejdziemy sobie na mapę Kremiennej. Jesteśmy na odcinku Kremiennej. Z informacji, jakie mamy z tego odcinka, mamy tutaj działania rozpoznawcze na kierunku Makiwka, Newskie oraz działania ofensywne strony rosyjskiej, która tutaj atakowała właśnie w kierunku Naterny, bardziej takie rozpoznawcze działania, natomiast zdecydowanie mocniejsze działania na kierunku właśnie Zariczny-Tolskie. Wiemy, że kontratakowały tutaj oddziały ukraińskie. Rosjanie mają problem, gdyż jest tutaj teren otwarty i to oni tutaj, Rosjanie podczas tych ataków są podpuszczani dość blisko w sumie samych miejscowości na ten otwarty teren i tutaj napotykają na uderzenia ukraińskiej artylerii oraz jednostek ukraińskich, które wykonują tutaj szybkie uderzenia, zazwyczaj na zasadzie uderz i uciekaj, natomiast mają one na celu tutaj zatrzymanie tych jednostek rosyjskich w tym terenie, żeby zmusić ich do przejścia do obrony, żeby dostały się one w ten ogień artylerii na tym odkrytym terenie. Natomiast mamy zaciekłe walki właśnie w rejonie lasów na południe od Dibrowej i Kozymę. Wiemy, że atakowały tutaj wojska rosyjskie. Niewielkie sukcesy terenowe, nie potrafię określić jakie, natomiast są one niewielkie. Doszło tu do walk z jednostkami specjalnymi też ukraińskimi, które działają na tym odcinku frontu. No i tyle z tego odcinka, jeżeli chodzi o odcinek północny, a tym bardziej odcinek Kremiennej. Przejdźmy na odcinek Siewierski. Jesteśmy na odcinku Siewierskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania rozpoznawcze na kierunku Biłochorywki, Spirnego, Wesołe, chociaż na południu pojawiły się też informacje o takich atakach dalej rozpoznawczych w kierunku Jakowliwki oraz Sołedaru. Natomiast na ten moment bez zmian frontowych. Jeżeli chodzi o północną część frontu bachmuckiego, przejdziemy na odcinek bachmucki. Jesteśmy na odcinku bachmuckim. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy tutaj szereg walk, kontrataków rosyjskich, które działają na tym północnym, są wykonywane przez stronę rosyjską. Wiemy, że Rosjanie kontratakowali w kierunku Orichów-Wasyliwki oraz Chrychorywki. Natomiast mamy tu też działania wzdłuż drogi M03. Pojawiły się filmiki z dość aktywnych działań i 127 Brygady Obrony Terytorialnej i 30 Brygady Zmechanizowanej. Tutaj pojawiły się filmiki z działań tych obu jednostek. Natomiast mamy tutaj niewielki sukces. Wiemy, że część pozycji została zdobyta, a oddziały rosyjskie wybite, więc tutaj bez pardonu. Broni tego 200 Brygada Arktyczna, atakowana z różnych kierunków. Natomiast strona ukraińska po zaciętych walkach w rejonie Berchiwki
doszła do wniosku tego, co myśmy już wcześniej wskazywali i nie tylko ja, że bez Jachidnego no będzie mi ciężko tutaj Berchivkę zdobyć. Ten Klin jest tutaj dość bardzo narażony na ataki ze skrzydła, więc no, dowództwo ukraińskie postanowiło, że będzie nacierać na dwóch kierunkach. Na Berchivkę oraz chyba główne Jachidne, bo pojawiła się też informacja taka, że udało jej się tutaj zdobyć kawałek terenu, podejść pod Jachidne. Natomiast były ataki w kierunku miejscowości Paraskowika, aby obejść Berchivkę od wschodu. Natomiast wiemy też, że dość mocno bombardowany był rejon Krasnej Chory, gdzie zniszczono kilka dział rosyjskich. Natomiast mamy tutaj walki, kontrataki, też i rosyjskie na tym odcinku frontu. Jeżeli chodzi o odcinek południowy, no mamy tutaj, no faktycznie pojawiły się doniesienia o tym, że wojska ukraińskie zbliżają się do Andriiwki, zaznaczyłem tą miejscowość. Zacięte walki pod Kliszczejówką oraz Kurdimówką, natomiast wiemy, że strona ukraińska wyszła już tutaj na wzgórza nad Kliszczejówką, która jest broniona przez stronę rosyjską oraz zbliża się do miejscowości Andriiwka, chociaż tutaj działają jednostki ukraińskie na przedpolu już tej miejscowości. Świetnie działa tutaj grupa taktyczna Adam, która nie tylko rozpoznaje ten teren, ale też za pomocą dronów wykryła koncentrację odwodów, szczególnie właśnie z pułków pancernych 80 i 68 i zostały te zgrupowania nakryte artylerią, poniosły straty, kilka czołgów zniszczonych, natomiast są filmiki. Natomiast no, mamy tutaj już bitwę o Andriiwkę. Jeżeli stronie ukraińskiej uda się wejść, zdobyć Andriiwkę, no zagrożona będzie przeskrzydleniem Kurdimówka oraz Kliszczejówka. Będzie strona rosyjska zmuszona do odwrotu w kierunku Andradiwki, Bachmut, Opytne, Andradiwka. Natomiast no, robi się wtedy bardzo, bardzo ciekawie dla całego zgrupowania rosyjskiego w tym rejonie. Widać tutaj powolny, ale sukcesywny, systematyczne wejście na skrzydło, południowe skrzydło strony ukraińskiej na tym odcinku frontu. Jeżeli chodzi o sam Bachmut, mamy tutaj działania grup specjalnych w mieście oraz ostrzał artyleryjski rozpoznanych stanowisk rosyjskich na tym terenie. Bombardowane są drogi dojazdowe do rejonu bachmuckiego. One są pod ogniem artylerii ukraińskiej. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania rozpoznawcze oraz działania artylerii, sporadyczny ogień artylerii jednej i drugiej strony. Najspokojniejszy odcinek, niewielkie walki wcześniejsze, kilka dni wcześniej w rejonie Nowokałenowe miały na celu prawdopodobnie sprawdzenie tej obrony, czy coś tu się zmieniło. Natomiast na ten moment nic więcej z tego odcinka nie ma. Przejdźmy na linię ATO. Jesteśmy na linii ATO. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania ukraińskiej obrony, która broni rejonu Awdijiwki. Mamy tutaj niewielkie sukcesy rosyjskich jednostek, które tutaj walczyły na północ od Awdijiwki. Niewielkie sukcesy. Natomiast jeżeli chodzi o ataki, generalnie zostały one odparte w rejonie Awdijiwki, poza tymi niewielkimi sukcesami terenowymi. Mamy też walki na kierunku pierwomajskim, newelskim, Krasnochorivki, gdzie kontratakowały oddziały 116 lub 79, bo mam wrażenie, że te brygady są ze sobą wymieszane. To rozgraniczenie, które ja tutaj mam, chyba nie do końca tutaj tak jest, jak jest. Natomiast mam wrażenie, że te dwie brygady są ze sobą jakby połączone i razem współpracują, one są przemieszane. Ma to swoje też korzyści. Natomiast w rejonie Marynki też walki zacięte, bez sukcesów, kontratakowały też oddziały ukraińskie na tym kierunku frontu. W rejonie Nowomichajówki mamy działania rozpoznawcze strony rosyjskiej, bez sukcesów dla atakującej strony. Wróćmy na mapę Ukrainy.
Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek zaporowski, a potem odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku zaporowskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania ukraińskiej artylerii, która cały czas stara się paraliżować logistykę na tym odcinku frontu. Natomiast atakowany był Melitopol, Tokmak, Połochy, zanotowano wybuchy w Mariupolu oraz szereg ataków na różne rozpoznane pozycje lub miejsca koncentracji rosyjskie, nawet w rejonie Michajówki. Natomiast jeżeli chodzi o front, zacznijmy od strony wschodniej. Odcinek wschodni frontu zaporowskiego. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania ukraińskie na kierunku Urożajnym, Staromajorskie i miejscowości Trójtnym. Natomiast wiemy, że kontratakowały tutaj oddziały rosyjskie, które prawdopodobnie odbiły północną część Staromajorskiej. Na razie dałem to w strefie szarej. Nie mamy jeszcze potwierdzenia. Też pytanie, czy będą odbijać, pewnie tutaj te działania ukraińskie też będą miały miejsce. Natomiast nie ma tutaj istotnych zmian, mimo jakichś wzmocnienia tych walk poprzez zdobycie północnej części staromajorskie. Wiemy, że strona ukraińska prowadzi tu takie walki bardziej z wykorzystaniem artylerii, która niszczy rozpoznane pozycje rosyjskie. Natomiast te pozycje tutaj są dość mocno bronione, mimo dużej rotacji w ciągu tych 1,5 miesięcznych walk w tym rejonie frontu. Przejdźmy na odcinek zachodni frontu zaporowskiego. Jesteśmy na odcinku zachodnim frontu zaporowskiego. Pojawiły się tutaj informacje o kontratakach rosyjskich, które tutaj szczególnie na tym odcinku Werbowe do Rożnianka miały miejsce. Strona ukraińska wzmocniła tam wschodni odcinek tego występu orechowskiego. Prowadziła tutaj na linię Brygadę Gwardii Narodowej Azow oraz 15. Brygadę Gwardii Narodowej. Natomiast strona ukraińska dalej tutaj wgryza się w rejonie Robotynę. Wiemy, że te walki na przedpolu Robotyny są niesamowicie ciężkie. Te postępy ukraińskie tutaj są powolne. Kontratakują tutaj wojska rosyjskie, potwierdzając to, że próbują utrzymać tą linię, ten pas przesłaniania. Nie wiem, czy będzie im brakowało. Będę pracował nad poprawą tej mapy, żeby pokazać Wam, jak wyglądają główne linie obrony na tym kierunku. Natomiast nic więcej. Mamy tutaj takie powolne działania, chociaż dzisiaj się pojawiły informacje, że uzyskano powodzenie na kierunku Robotyny, Nowoprokopiwka oraz Mała Takmaczka, Werbowe, więc co by to nie oznaczało, może jakieś 200, 300, 400 metrów. Natomiast mamy tutaj też działania w rejonie Łopkowe prowadzone przez 128 i jednostki wsparcia, które tutaj działają w strukturze brygadowej. Udało się zająć część ziemi po stronie zachodniej od Piatychatek, natomiast nie udały się ataki ukraińskie w rejonie Żerebianki, więc tutaj po staremu, chociaż niewielki zysk terenowy jest. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Przejdźmy na odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku chersońskim. Z informacji z tego rejonu mamy tutaj ostrzał artylerii jednej i drugiej strony. Ostrzelany był Cherson i inne miejscowości, natomiast strona ukraińska odpowiadała ogniem, ostrzeliwując wykryte cele, szczególnie wojskowe, właśnie w rejonie Nowej Kachówki, miejscowości Ołeszki oraz na przykład Skadowska, które tutaj jest dość ważnym węzłem logistycznym. Wiemy z dodatkowych informacji, że bardzo mocno bombardowana za pomocą pocisków rakietowych oraz szachedów była Odessa. Tutaj ta infrastruktura portowa, terminal zbożowy, to co mówiłem na samym początku. Natomiast cały czas mamy tu pewne działania, które mają miejsce i czekamy, co dalej będzie. Tak jak powiedziałem, czekam do końca lipca. Podejrzewam, że na początku sierpnia, przynajmniej do 10 sierpnia powinno rozwinąć się już działania ofensywne na pełną skalę, dlatego że ten system
niszczenia armii rosyjskiej trwa już bardzo długo po tych atakach czerwcowych. Osłabianie jej siły żywej ma miejsce. Pojawiły się filmiki pokazujące sprzęt rosyjski, który przybywa po generalnym remoncie. Niesprawny był materiał z przybyciem 6 pojazdów tunguskiej. Jak wiemy, wszystkie nadają się do remontu, a może uda się z tych 6 wyciągnąć 3. Natomiast i to wypowiadał się podoficer, prawdopodobnie mechanik z jednostki, więc to wszystko przed nami. Słuchajcie, pamiętajcie wspierać ten kanał. Bardzo Was proszę o komentowanie, lajkowanie, o subskrypcję, jeżeli podoba Wam się to, co robię. Pamiętajcie, że możecie też zostać patronem lub patronką tego kanału, za co będę Wam bardzo wdzięczny. Tyle z tego odcinka. Kłaniam się nisko. Do widzenia.